Pierwsze 10 tysięcy w życiu zarobiłem w Skierniewicach. W sensie technicznie nie było to w Skierniewicach, ale trzeba pisać kodem, bo CBŚ, CBA, CPN, RFN, NRD, kurwa kominiarzy 100. Polegało to na tym, że kasyno oferowało na przykład $200 dla nowego gracza. Oczywiście nie za darmo. Trzeba było samemu wpłacić $200 i postawić w sumie na przykład $10 000, żeby można było wypłacić również bonus. Szczegóły różniły się między firmami, ale taka była zasada. Na pierwszy rzut oka jest to ryzykowne, bo można przegrać w trakcie gry nie tylko bonus, ale i swój depozyt. Całe szczęście, że mój ojciec zawsze powtarzał mi, że No, trzeba być rozważnym w hazardzie. w zależności od gry marża kasyna różni się między 0,4%, a nawet i 40%. Nie mówiąc o jakichś przecwelonych maszynach w podejrzanych lokalach, gdzie może być jeszcze gorzej. Ja w kasynie praktycznie tylko i wyłącznie grałem w blackjacka i w ruletkę. Gdyby przewaga kasyna wynosiła na przykład 5%, to łatwo policzyć, że stawiając w sumie 10 tysięcy dolców, średnio przegrywałbym $500, czyli nie zostałoby nic ani z bonusa, ani z mojego depozytu. Nawet na bilet na Łotwę by mi nie starczyło. Zresztą i tak tam nie ma ziemniaków. I tutaj clue tego odcinka. Na biało cała wjeżdża ona. Strategia podstawowa. Grając w blackjacka, według dokładnych wskazówek pokazanych w tabelce, przewaga kasyna nie przekracza 1%. W zależności od drobnych niuansów często jest nawet niższa, ale załóżmy konserwatywnie 1%. Więc przy naszych postawionych 10 tysiącach 1% straty to tylko $100. Czyli tracimy średnio 100 z bonusa, zostaje 100 z bonusa, no i nasz depozyt 200. Czyli wpłacamy 200, uczymy się tabelki na pamięć, klikamy około 3000 razy w myszkę i wypłacamy. To samo powtarzamy w 100 innych firmach i po około 300 tysięcy kliknięć w myszkę mamy 10 tysięcy w kieszeni. Na plus! Na śniadanie zarobiłem. To na takie chyba dobre śniadanie. No. Z zakąską. To byłoby proste. Choć twierdzę, że nie jest. Pułapek jest wiele, począwszy od ludzkiej psychiki, która jest zawodna jak długopis testowirona, a skończywszy na tym, że od tamtych czasów kasyna zdążyły wykluczyć z regulaminów albo grę w blackjacka, albo takich lichajowych graczy z Hongkongu, Polski, Łotwy. I nie tylko. Lekcja wyciągnięta z tego jest jednak dużo cenniejsza niż respekt i kilka baniek. I nie chodzi o jakieś 5 płyt w klanie. Wiele razy miałem sytuację, gdy tak zwana intuicja, czytaj strach przed przegraną, podpowiadała mi, żeby nie dobierać karty, gdy miałem 16, a krupier 7. Mimo że strategia podstawowa bezlitośnie kazała mi ją dobierać. W życiu też tak bywa, że Coś ci mówi w głowie, że nie da, że nie rób tego. Moment ucieczki, tak? A strategia podstawowa bezlitośnie zabrania uciekać. Naszym zadaniem jest jedynie zdecydować się, czy większą wartość ma dla nas zawodny długopis, czy niezawodna matematyka. Dla niewytrenowanego oka może się wydawać, że żyć według jakiejś tam tabelki odbiera smak egzystencji, ale nic bardziej mylnego. Może to dla ciebie jest jakaś tam tabelka. Dla mnie to jest tabelka, którą tworzą lata doświadczeń i wniosków i której trzymanie się nadaje życiu smak tak słodki, jakiego nie znałem. A jem ogólnie dużo. Jeszcze bym poprosił jakiegoś na słodko naleśnika. Inny drugi czekoladowy, ale to już będzie maksymalnie słodkie. No to dobrze, może być. Ale biała czekolada, tak? Biała czekolada, w środku mascarpone, orzechy, nutella. Doskonale, to doskonale. Dziękuję uprzejmie. Przyjemności dalej są przyjemne, bóle dalej bolą. Ja i moi ludzie dużo bólu. Jedyna zmiana to coraz mniej miotania się, coraz więcej klarowności. A miotanie się boli. A klarowność jest przyjemna, czyli de facto więcej przyjemności, mniej bólu. I dla uniknięcia nieporozumienia nie twierdzę, że jest magiczny sposób na pozbycie się negatywnych emocji i głosów, które mówią ci, że nie dasz rady, nie rób tego. Twierdzę, że po prostu można podoświadczać tych emocji, posłuchać tych głosów i potem zastanowić się, co z tym możemy zrobić. Czy można mieć depresję, nie wierząc w depresję? Czy można mieć zaburzenia odżywiania, nie wierząc w zaburzenia odżywiania? Czy można być alkoholikiem, nie wierząc w alkoholizm? Czy można mieć Parkinsona, nie wierząc w medycynę? Czy można dopierdolić ciężaru? Jeszcze jak? Wierzę w strategię podstawową i basically czuję się dzięki temu takim strategiem. A man must have a code. Oh, no doubt.